Witam Was serdecznie wieczorową porą i zapraszam na kolejne działania wędliniarskie. Znowu wraca temat szynkowara, czyli bardzo prostego narzędzia do wykonania domowej wędliny niemalże w każdych warunkach, bo wystarczy właśnie wspomniany szynkowar i jakiś garnek, w którym można byłoby nalać wody i ten szynkowar wstawić. Wiem, że są też tacy, którzy to robią w piekarniku, ja to robię w wodzie, więc jakichś tam specjalnych doświadczeń, jeżeli chodzi o piekarnik, nie mam, ale na pewno wśród moich widzów wielu jest, więc takie pytania można w komentarzach zadawać, ktoś powinien odpowiedzieć. Co ja tutaj mam? Łopatkę, 1-2 kg. Tyle powinno się maksymalnie do szynkowara oznaczonego fabrycznie jako 1,5 kg zmieścić. Czyli 1,2 kg. Łopatkę podzieliłem na pół. Jak widać, kubki są w miarę równe. Jedna jest bardziej tłusta, bo każda łopatka tłuszcz zawiera, druga jest bardziej chuda. To, co tłuszcz zmielę na najdrobniejszym, resztę zmielę na sitku 8 mm. Przyprawy. Sól 17-18 gramów góra. Pół na pół u mnie jest sól zwykła i peklująca. Wy, wedle Waszego wyboru, albo możecie dać samą peklującą, jeżeli jej nie ograniczacie, albo samą zwykłą, jeżeli totalnie wypieracie ze swoich przepisów sól z azotynami. Łyżeczka pieprzu. Bardzo prosto. Sól, pieprz i do tego dołożę 20 gramów płatków czosnku. To jest właśnie pokrojony w płatki i wysuszony czosnek. Nie będę go rozkruszał. Coś się pewnie w trakcie wyrabiania mięska delikatnie rozkruszy, ale on jest też teraz wysuszony, będzie w trakcie przebywania w mięsie nabierał wilgotności i plastyczności. Dzisiaj to zmielę, wyrobię i co dalej? I dalej będzie tak, że wstawię do lodówki do następnego dnia. Następnego dnia napełnię szynkowar, ubijając warstwami, jakiś garnek z wodą, może warnik, jeżeli się zdecyduje robić więcej niż jeden szynkowar, i będzie parzenie. Potem wiadomo, po parzeniu studzenie i za 2 dni mam własną wędlinę domową. Jakbym się uparł, mógłbym to zrobić wszystko dzisiaj, tylko musiałbym poczekać kilka godzin, aż ten czosnek, który ma teraz postać suchą, trochę zmięknie, więc nic na siłę, niech poleży do jutra. Jutro się tym zajmę. A teraz biorę się za działanie. Tak jak wspomniałem, połowę mielę na najdrobniejszym sitku, a resztę na sitku 8 mm. Przyprawiam i mieszam. Zmieniłem koncepcję. Ładuję teraz do szynkowara i razem z szynkowarem schowam do lodówki. Następnego dnia używam warnika, ponieważ postanowiłem zrobić 2 szynkowary. Parzę w wodzie o temperaturze 80 do 85 stopni. Szynkowary wyjąłem wcześniej i powstały w temperaturze pokojowej, więc 2 godziny powinny wystarczyć. Po tym czasie wyjmuję je, otwieram w celu usunięcia sprężyn. Mięso wchłonie trochę otaczającej je wilgoci.
Studzę pierwsze 30 minut w powietrzu, a następnie w zimnej wodzie. Potem chowam na 8 godzin do lodówki. Następnego dnia czas spróbować. Ojejku, jak to pachnie. Już po otwarciu szynkowara nabrałem ochotę na to, żeby to zjeść i długo się powstrzymywał nie będę. Pycha. Pycha wyraźna, mocno czosnkowa, ale ten czosnek nie jest taki gryzący, jakby się użyło dużej ilości naturalnego, znaczy świeżego, bo to też był naturalny, tylko że spłatkowany i wysuszony. Bardzo fajnie. Widać, że mam tu i wtrącenia galaretki, i wtrącenia tego właśnie płatka czosnku. Wędlina jak naszynkowar oczywiście zwarta. Żeby ją wyłagodzić trochę, to zawsze w tej mieszaninie mięsa trochę tłuszczyku musi być. Nie za dużo, ale powinno. Sprężyna ściska, wędlina zwarta, smaczna. No i wcale nie taka mocno sucha. Bo zwykle właśnie ta presja sprężyny wyciska dość sporo płynu z tego. Tym razem soczystości tu jest naprawdę sporo. Oczywiście nie cieknie, ale ja też nie lubię takich wędlin, z których cieknie. Ze sklepowych cieknie. I potem po 3 dniach w lodówce próbują uciekać. Albo się ich chwycić nie uda. Taka domowa mielonka prędzej uschnie, niż cokolwiek z niej popłynie. Pyszna, smakowita, aromatyczna i bardzo prosta w wykonaniu. Także macie ochotę na własne wędliny, w których wiecie, co jest w środku, bo jest tylko to, coście dali sami. I oczywiście możecie dać, co Wam się żywnie podoba. Różnego rodzaju chemię też tu możecie wrzucić. Tylko po co? Tylko po co? Ja się ograniczyłem do soli peklującej tutaj i to też jeszcze w zmniejszonej dawce, czyli wymieszanej z solą zwykłą. Żadnych innych dodatków, ani spajaczy, ani zatrzymywaczy wilgoci, czy też innych stabilizatorów tutaj po prostu nie ma. Domowe było, jest i będzie lepsze. Powtarzałem to wiele razy i to jest prawda nie do podważenia. W mojej opinii oczywiście. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Bardzo miło będzie mi czytać Wasze komentarze. Możecie tam pytać, na ile zdołam odpowiedzieć, to tyle odpowiadam, ale naprawdę na duże ilości komentarzy staram się odpowiedzieć. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.